Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli kurczaka w airfryerze, czyli w tak zwanej frytkownicy beztłuszczowej. Powiem już od razu, że kurczak wyjdzie naprawdę rewelacyjny. Wcześniej będzie moczony przez noc w solance z przyprawami. Oczywiście ten etap można pominąć, ale to doda jeszcze dodatkowego smaku temu kurczakowi. Także nie przedłużając, zapraszam do pieczenia kurczaka. Tak jak mówiłem, ten etap nie jest obowiązkowy, bo kurczak i tak wyjdzie przepyszny. Natomiast jeżeli zamoczy się tego kurczaka w solance przez co najmniej tak 4 godziny, no to on jest bardziej soczysty, no i przejdzie smakiem tej solanki, bo tutaj dajemy dosyć dużo, znaczy może nie aż tak dużo, ale dodajemy ekstra smaku, który później można wyczuć w kurczaku. To nie jest taki krzyczący smak, ale ten kurczak jest po prostu lepszy. Ja wszystkie składniki co do tej solanki, bo jest bardzo proste, 2 litry, najpierw litr gorącej wody, wrzucamy zioła, cytrynę i czekamy aż dostygnie. Później dodajemy 1,8 litra wody i jest gotowa już do użycia. Ale to wszystko podam w opisie. Posypka bardzo prosta, bo tylko papryka wędzona, pieprz i czosnek. No i oliwa. To jest oliwa z oliwek, czy też olej z oliwek, jak to woli. Natomiast no ja nie dodaję soli, dlatego że on już był moczony w solance, więc dodatkowa sól tutaj nie jest zbyt potrzebna. Gdybym ją moczył tylko 4 godziny, to pewnie bym troszkę soli dodał. Bo to nie jest tak, że ten kurczak nagle się staje taki słony bardzo. Nie, on jest po prostu dobrze przyprawiony. I to co musimy teraz zrobić, no to nie płukamy, nie płuczemy tego kurczaka, tylko wylewamy wodę, osuszamy ręcznikami papierowymi i smarujemy tą marynatą, którą przed chwilą zrobiłem. Taką szybką marynatą. Ten kurczak to jest średni kurczak. On waży jakieś 1,4 kg. Więc to nie jest może aż tak bardzo ważne, żeby w tej solance go moczyć, dlatego że on i tak będzie miękki, soczysty. Gdyby to był duży kurczak lub też no, taki kurczak domowy, no to już bardzo bym polecał wtedy, żeby go w solance namoczyć, bo po prostu w środku no, nie będzie tego smaku i on będzie taki troszkę twardawy wtedy. No już pomijając fakt, że dużego kurczaka w tym airfryerze trudno jest zrobić, natomiast tak samo można zrobić w piekarniku, bo airfryer nie bardzo się różni od piekarnika, tylko tym, że jest mały, mniej prądu pobiera, szybciej się nagrzewa, więc jeżeli robicie kurczaka w piekarniku, no to można zrobić wtedy duży. No i to muszę tak dobrze nasmarować tą przyprawą. Szczególnie w środku trzeba dodać, żeby podczas pieczenia, żeby ona się po prostu, ten kurczak też przeszedł tą przyprawą. Szczególnie, znaczy moja ulubiona to jest właśnie ta wędzona papryka. Używam hiszpańskiej wędzonej papryki. Jak macie dobrą wędzoną paprykę polską, też czemu nie? Chociaż Polska no, nie słynie z papryki, więc polecam, żeby chociaż sobie spróbować hiszpańską paprykę, bo jest naprawdę, no aromat jest o wiele inny. Ja kupiłem polską paprykę kiedyś, kupiłem też taką w Wielkiej Brytanii tutaj w hurtowni paprykę, no i różnica była no, bardzo duża, no to nie można porównać tego. Węgierska papryka jest też rewelacyjna. Ja akurat nie mam wędzonej, mam zwykłą, natomiast no, ta papryka ma smak, taka węgierska. I teraz, no i to wszystko. Praktycznie tutaj właśnie piękno w tym robieniu potraw w airfryerze jest takie, że dużo roboty nie ma. I teraz tylko wrzucić do tych pojemników, to zależy jaki macie.
Jeżeli macie tego Ninja, tak jak ja mam, lub też każdy inny, który ma tą funkcję roast, czyli pieczenia, no to znaczy to nie jest pieczenie ciastek, tylko to właśnie takie pieczenie mięs, no to wtedy to ustawiamy na 190 stopni na około 45 minut. Później tak trzeba termometrem sprawdzić, czy jest dobry. Jeżeli nie macie, no to może być ten air fryer i wtedy, czyli to gorące powietrze i wtedy na 180 stopni, jak na jakieś 50 minut. Ja też mam termometr tutaj w tej mojej frytkownicy beztłuszczowej, więc ja sobie później przełączę na termometr, tak żeby mi doszło do 75 stopni. Widzicie, ja mam tą Ninja, no bardzo dobry jest. Nie mam długo, wcześniej miałem takiego Tefala, tylko że w tym Tefalu tak ciężko było robić mięsa, bo on był taki, mieszał potrawy. Miesza dalej, bo dalej go używam. Natomiast tutaj wrzucamy, jest plus i minus, prawda? No bo tam nie musiałem mieszać, jak ziemniaki robiłem, no to przepyszne wychodziły z każdej strony równo zarumienione. No i zobaczcie, to po jakimś czasie trzeba sprawdzić, tak po 15 minutach. No i smarujemy oliwą. Dlaczego? No po to, żeby się nie przypalił. Bo jak widać, no ta skórka już była taka przypalona na górze. Natomiast jak teraz posmaruję, tak będę smarował z 3 razy. Sobie podzielę tak co 10 minut teraz i 3 razy będę smarował i skórka nie będzie przypalona. No i zobaczcie, po tych 45 minutach, czyli tak naprawdę do momentu, kiedy osiągnie temperaturę, dla mnie jest dobre tak 80 stopni. 75 stopni to jest takie minimum. Ja lubię, jak tak kurczak się troszkę rozpada. Więc 80 stopni, nóżki nawet więcej miały. Z tym, że z nóżkami jest tak, że ciężko je wysuszyć, więc patrzymy się na piersi. Więc tak 75 stopni jest idealnie. No tak jak mówię, ja lubię dobrze przysmażony, akurat pieczony kurczak. I mam 80, ale i tak wychodzi piękny, soczysty. To nie jest to samo co na grillu. Na grillu to wychodzi rewelacyjny kurczak. Zresztą mam nowy kanał tylko do grilla, pizzy. Także polecam. Co na grilla? Polecam sobie poszukać. Tam na razie jest tylko 3 filmy są, ale tak jak tutaj będę sukcesywnie dodawał. Ja sobie spróbuję tego kurczaka tutaj. Kroję sobie kawałeczek z piersi. Słuchajcie, kurczak się rozpływa w ustach. Smak, rewelacja. Nie jest za słony, ale przeszedł tymi przyprawami. Dzięki tej solance tak ładnie zmiękł. Także no, smak jest rewelacyjny, jest dobrze upieczony. Ja go troszeczkę mocniej upiekłem, bo po prostu tak lubię. Można troszkę mniej, można sprawdzić termometrem, jeżeli macie takiego airfryera z termometrem. Natomiast no, powiem, że jeden z lepszych pieczonych kurczaków, jaki zrobiłem. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.